Kamio Yukio Saku. Dzisiaj wyjątkowa brzytwa, niespotykana i niezwykle rzadka. To jest wybite z tej strony. Kamio Yukio Saku, czyli wykonał ją pan Kamio Yukio. Z tyłu napisane jest na puncy Teuchi, czyli wykonanie poprzez kucie. Proszę Państwa, brzytwa kuta ręcznie przez pana Kamio Yukio w latach 60. ubiegłego wieku. Tak wygląda. Zobaczcie, jak wiele ma wspólnego z kamisori. Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie kuta w całości i na szyjce zachowana jest oksyda, tak jak w kamisori, po to, żeby zabezpieczyć przed rdzą. Widzicie? Kamisori ma taką samą oksydę. Te stare, klasyczne kamisori, ale również współczesne, na przykład Iwasaki. A ta brzytwa wiąże się również z warsztatem rodziny Iwasaki. Kamio Yukio wykonał ją. Ostatnie brzytwy tego mistrza były wykonane, powstały w 1965 roku. Później już nie było nic słychać o tych produktach. Brzytwa z takim szlifem 1/4, prawie klin, 5/8 cala. Brzytwy ówcześnie, te brzytwy były uznawane za lepsze od brzytew Henkels, europejskich brzytew Henkels. Zobaczcie, tutaj widać ogon, widać na szyjce, spójrzcie do światła, może będzie możliwe to, żeby to dojrzeć, ślady kucia. To jest kute. Cała brzytwa jest kuta przez człowieka. To ona nie powstała w matrycy, gdzie młot pneumatyczny uderzył 8 razy bądź 10 i koniec. Tutaj człowiek ją wykuł ręcznie. Uderzenie młotkiem bardziej kształtuje strukturę stali, wzmacnia ją. Patrzcie, jak jest wykonana szyjka. Widzicie? Odbijają się ślady po młotku. Pan Kamio był mistrzem, który doradzał również rodzinie Iwasaki. Patrzcie, grzbiet wygląda tak. Okładki. Ta brzytwa pochodzi z 60. lat. Była w złym stanie i Michał, który udostępnił mi ją, żeby ją Wam pokazać, poprosił mnie, żeby ją odnowić. Nie zrobiłem wcześniej zdjęcia, ale wyglądała naprawdę źle. Grzbiet był mocno skorodowany, teraz wygląda tak. Również tutaj grzbiet i blank udało mi się doprowadzić do ostrości. Brzytwa była wykonana i nie była nigdy użyta, ponieważ była po prostu tępa. Ostrzyłem ją 2 godziny. Stal, widzicie, kucie stali tak wpływa na jej strukturę, na twardość. I tutaj również z wecowaniem trzeba się przyłożyć, trzeba przycisnąć, żeby ta krawędź nąca dała się naostrzyć tak, żeby mogła ścinać włosy. A ścina włosy, a nie będę Wam pokazywał na ręce, zobaczycie przy goleniu. Piękna brzytwa 5/8 udostępniona przez Michała, nieżyjącego mistrza. A później powiem Wam w trakcie golenia więcej na temat pana, który wykonał tą brzytwę. Tymczasem sięgnę po mydło, które jest już tutaj w tyglu. To są wiórki, pół grama, 0,6 grama, a mydło to jest mydło udostępnione mi przez Karola. Bardzo dziękuję, Karol. Abate Lamantia, włoskie mydło. Bardzo ładne opakowanie, tak wyglądające. I wszystkie mydła Abate Lamantia, ich cechą wspólną jest to, że są wyprodukowane z dużą ilością szafranu, który ma dobroczynny wpływ na naszą skórę. Kartonik ekologiczny, kartonik, proste pudełko. Widzę, że to pod QR też jest.
Mydło, które Wam przedstawię, Abate Lamantia Butero, nawiązane do hiszpańskich kobojów. Bo zapach mydła to jest zapach skóry. Tutaj jest pokazany skład. 80 gramów Heart Shaving Soap. Tutaj jest napisane aromę Maremma Letter. Maremma Letter. Szafran występuje właśnie we wszystkich mydłach. Abate Lamantia wyciągany. Taka kaszka pokazała się w strukturze tego mydła. Ja ze spodu ściąłem dosłownie te wiórki, które widzieliście w tyglu, bardzo dobrze dały się ugnieść na dnie. 80 gramów mydła. Swego czasu na kanale, jeżeli zechcecie cofnąć się jakiś rok do tyłu, przedstawiam mydło Abate Lamantia o innym zapachu. A to wygląda tak. Butero. Zapach jak dla mnie prosty. Zapach dla mnie prosty, ponieważ to jest skóra. Skóra i może trochę piżma też jeszcze. Przed goleniem olejek. Cytrusy. Odświeżające cytrusy. Wracając do brzytwy. To brzytwy były wykonywane do 1964 roku ubiegłego wieku. I potem już, jak wspomniałem, nie było nic więcej o nich słychać. A pan... wciąż zapominam nazwisko. Mam na kartce. Kamiyo Yukio. Doradzał panu Shigeyoshi Iwasaki, kiedy zakładał warsztat, i razem tworzyli właśnie brzytwy. I również powstawały brzytwy kłute. Proszę Państwa, kłuta brzytwa przez człowieka. Powstawały kłute, ale były też selektywnie hartowane, to znaczy, że były hartowane tak, jak samurajskie miecze. Pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi, że było widać ślady po hartowaniu, takie plamy, i czy bliżej trzpienia, czy wzdłuż grzbietu widać było plamy po hartowaniu, i takie hartowanie selektywne ułatwiało to, że wzmacniało po prostu to narzędzie. Znacznie zostało wzmocnione nawet do 70 Hz, co jest po prostu wartością straszną. A ta brzytwa zajęło mi dużo czasu, żeby ją doprowadzić do ostrości. Tymczasem fajne wiórki zalewam wodą i do akcji wkracza Epsilon, hiszpański pędzelek z borsuczym włosiem. Zapach tego mydła jest prosty. To jest skóra, taka dobrej jakości skóra. Jeszcze nowa, niezużyta. Taka nieprzepocona. Zapach, można powiedzieć, świeżego siodła końskiego. I tak się wyrabia. Takie wiórki. Miałem kiedyś mydło dusy. Te mydła twarde, można tak sobie, nie trzeba moczyć ich. Można sobie ściąć nożykiem, tak jak twardy ser, wiórki. Przykleić, takie wiórki dają się łatwo formować, choćby to było, nie wiem, jak twarde mydło. Dają się łatwo przykleić do dna i można sobie w ten sposób dawkować porcję mydła do golenia, nie mocząc krążka, całego krążka nie mocząc. A tu Epsilonek sobie działa. Te mydła, w cudzysłowie, lubią wodę. Im więcej się dodaje wody, tym one stają się lepsze. Teraz zapach stał się pod wpływem wody bardziej wyraźny. Kamiyo Yukio.
W wieku 92 lat doradzał panu Shigeyoshi Iwasaki. Razem tworzyli team. Tymczasem jeden i drugi pan są już panowie w zaświatach, są w lepszym świecie. Ale zostały po nich ponadczasowe brzytwy. I z tego, co zdołałem się dowiedzieć, to brzytwy właśnie te były bardziej cenione współcześnie niż brzytwy Henkels. A brzytwy Henkels, sami dobrze wiemy, jaka jest doskonała jakość. Pomyślcie. Dzięki Michałowi będę miał możliwość pokazać Wam tą 5/8 brzytwę oraz brzytwę trochę 6/8, ale już z innym szlifem. Proszę, zobaczcie, jaka powstaje fajna piana. Myślę, że jest za bardzo treściwa. Jeszcze odrobina wody. Punca z tyłu, to co Wam pokazałem na szyjce, wykonane jest wykonane, kochani, rylcem, takim punktakiem ręcznie, tak jak są znakowane rękojeści w mieczach samurajskich. Zaraz Wam pokażę. Proszę, jaka piana. Tylko to mydło jeszcze. Postaram się te wiórki dobrej jakości piana. Sięgnę jeszcze raz po tą brzytwę, żeby Wam pokazać te uchi wykonane poprzez kucie. Bo to jest właśnie też ciekawe. Tutaj punca z nazwiskiem jest wybita, podejrzewam, że punktakiem, takim stemplem, z gotowymi znakami, a tutaj 2109 to jest numer serii i te uchi, te znaki na górze, tutaj wyżej są zrobione ręcznie, takim drobnym punktaczkiem, czy rylcem, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, nie jestem fachowcem. W każdym razie brzytwa ręcznie kuta, nie przez maszynę. Dobra. Taka jakość mydła z półgramowej próbki. Ile jeszcze zostało, ile jest w tym węźle. A węzeł jest 26 mm, gruby węzeł. Skóra, kochani. I wiecie co jeszcze? Jeszcze tu jest białe piżmo. Białe piżmo. Taki odświeżający zapach. Jakby Wam powiedzieć, piżmo. Tak pachnie jak sieć zwierzaka, który jest cały czas na powietrzu. Pachnie wiatrem. Tak pachnie białe piżmo. Jak dla mnie. Ja tak odbieram ten zapach. W miarę pędzlowania piana powstaje jeszcze lepsza. W najbliższym odcinku, w następnym, nie będzie japońska brzytwa kolejna, a będzie piękna brzytwa, którą wysłał mi Marcel wraz z jeszcze 2, żeby się im przyjrzeć. A ja przedstawię Wam najładniejszą z nich, 7/8 cala, piękną francuską brzytwę Thierry-Sar w drewnianych okładkach. To będzie na następnym odcinku. Jak zechcecie mnie odwiedzić, zachęcam Was do komentarzy, do subskrypcji. Zachęcam Was, przyjaciele, staram się jak mogę, żeby Was zachęcić do tradycyjnego golenia.
A tymczasem Butero. Piękna piana, patrzcie. Trzeba poświęcić troszkę czasu. Piana nie wybucha natychmiast, ale za to z czasem właśnie wygląda w ten sposób. Jeszcze raz, wciąż zapominam nazwisko tego pana mistrza. Kamiyo Yukio. Kamiyo Yukio. Pan Kamiyo Yukio wykonał, że posmarowałem pianą wszędzie. Wykonał tą piękną brzytwę. To jest pierwsze golenie od czasów wykonania. Od 60 lat ubiegłego wieku, bo była tępa, nie była w ogóle ostrzona. Piękna oksyda na szyjce, ślady młotka. Dzieło sztuki jak dla mnie. Zobaczmy. Gąbka w pogotowiu. W jakim stopniu udało mi się wyostrzyć tą twardą kutą stal. A w takim stopniu. To jest prawie klin. Więc nie bardzo ją słychać w trakcie golenia. Ale uwierzcie mi, że ścina włosy bardzo delikatnie. Mydło też ma swój udział w tym. Fajny chwyt, długi ogon i cienki, widzicie? Szafran zawarty w mydle ma też właściwości, dobroczynne właściwości dla skóry. Przeciwzapalne, gojące. Tutaj w trakcie, jak ją ostrzyłem, ta twarda stal dała mi popalić. Ale jak widać, efekt w postaci ostrej brzytwy jest. I taka twarda stal ma tą zaletę. Tak samo trudno się ostrzy, jeżeli chodzi o twardość stali, tak samo jak kamisori. Ale wyostrzona goli właśnie w ten sposób. Zaczepiłem. To znaczy, że wyostrzona dobrze. Poczułem tylko szczypnięcie pod wargą. Wystarczyło tylko dotknąć leciutko i już weszła pod skórę. Wyostrzona jest maksymalnie. Ale to nic. Piana wygląda mianowicie tak. Kamiyo Yukio. Mistrz 92 lata. W tym wieku doradzał jeszcze innemu znanemu rzemieślnikowi z Japonii.
Zobaczcie, starsi ludzie z doświadczeniem potrafili podzielić się swoją wiedzą, żeby razem coś stworzyć dobrego. I te brzytwy, ta, którą Wam prezentuję, to są brzytwy obecnie bardzo poszukiwane, trudno dostępne i bardzo drogie. Możliwe, że od tego Michała, który użyczył mi tą brzytwę, pojawią się jeszcze kamisory na kanale. Zobaczymy. Czas pokaże. Przejście pod włos. Zaczepiłem wargę. Przejście pod włos. Brzytwa, która fabrycznie była nieostrzona, tylko wyszlifowana, daje takie właśnie golenie, przyjaciele. Tak delikatne, klinowy szlif, takie nieduże drążenie powoduje, że blank jest stabilny. No już jest dobrze. Szafran dobrze działa, zawarty w mydle, dobrze działa na skórę. Brzytwa ładnie układa się na twarzy. Można powiedzieć tak, kiedyś to było. Po zgarnięciu piany, standardowo spójrzmy. Lekkie nawilżenie, może delikatny poślizg też jest. Koniec dnia. Zakończenie całkiem fajne. Japońskim sprzętem. Tutaj na puncy, akurat na tej nie było. Punca jest w tej drugiej, którą Wam pokażę. Z jednej bądź z drugiej strony, nie pamiętam dokładnie, jest zabarwiona zielonym barwnikiem, tak zwany zielony elektryczny. Pokażę Wam, jeżeli zechcecie popatrzeć, to i wtedy ta punca jakby nie zlewa się z tłem tej czarnej oksydy. Ależ to jest delikatne golenie. I kanji są lepiej widoczne. Bo gdyby nie było na szyjce oksydy, byłaby lśniąca, to wtedy kanji byłyby widoczne bardziej. Tutaj okrągłe czoło, bezpieczne. Spójrzcie, okrągłe czoło, bezpieczne, także jak się jedzie, to kiedy ma kontakt takie czoło ze skórą, to początek krawędzi tnącej, ten kolec jest odsunięty od skóry, widzicie? Dlatego takie czoło jest najbardziej bezpieczne w brzytwach, zwłaszcza dla osób, które są początkujące, zaczynają tradycyjne golenie. Udało mi się ją wyostrzyć bez agresji.
Ostrze sunie delikatnie po skórze. O, widzicie? I teraz pokażę Wam. Jest zaokrąglone czoło i jadąc tutaj ja się nie skaleczę, bo początek krawędzi tnącej jest cofnięty. Widzicie? Czoło opiera się tu, a krawędź tnąca jedzie środkiem tego wgłębienia w brodzie. O, i tak to z grubsza wygląda. Fajny zapach mydełka. Taka jasna skóra, może trochę puder. Taki zapach ciepły, przyjemny, no miły zapach. Jak świeża skóra. Świeżo wyprawiona skóra. Drobne poprawki przy trzecim przejściu. Ale przyszłe golenie to będzie 7/8 brzytwa z francuskim czołem, czyli z takim ostrym. 7/8 z okładkami z drewna z hebanu. Czarne drewno albo dąb, albo to jest dąb. Czarny dąb, musiałbym właściciela zapytać, Marcela. Będzie wiedział więcej. Bardzo fajna piana. I tutaj, jak widzę, w trakcie dodawania wody, piana, mówiąc w cudzysłowie, to mydło lubi wodę. A jest to mydło roślinne, to nie jest mydło łojowe. Trzecie przejście. Piękna jest naprawdę. Bardzo ładna brzytwa. Ile lat mam? No, tyle lat już za sobą starsza jak ja. Bo jestem z 71, a ta była wyprodukowana w 50., 60. latach. To jeszcze starsza ode mnie. A ja już nie jestem też młody. Tak naostrzona brzytwa pojedzie do Michała za jakiś czas, bo jeszcze pokażę Wam tą drugą brzytwę. Mam jeszcze od Michała próbki mydeł, też Wam przedstawię w późniejszym czasie, bo teraz muszę pokazać wszystkie próbki wszystkie mydła, które mi przesłał Karol i w końcu mu odesłać, żeby nie trzymać zbyt długo. Jego mydeł. Bardzo przyjemne golenie, naprawdę. Aż człowiek chce się golić. Pierwszy raz użyta brzytwa po kilkudziesięciu latach. Wykonana w warsztacie w Japonii. Tak wygląda golenie z dobrym mydłem włoskim. Wyciąg z krokusa i inne. Cała długość krawędzi tnącej jest ostra.
od czoła do pięty. I przez to można sobie wykorzystać tą stronę, można sobie wykorzystać tą stronę, tą część jakby krawędzi tnącej. Spokojnie. Ostrzenie wymagało trochę wysiłku, ale jak widzicie, brzytwa jest dobrze ostra. Tak wygląda. Może jeszcze trochę podżuchwam, tradycyjnie jak to u mnie. Na tym zagięciu. Ale to już jest dokładne. Tutaj coś jeszcze jest, zobaczmy. No to już nie ma nic. Tutaj podobnie. Dobra. Dobra. Jest wszystko po japońsku, czyli bardzo dobrze. Świetna brzytwa. Myjemy blank. Ten widok, który tu widzicie, to jest bez porównania lepszy widok niż kiedy ją wziąłem do ręki, bo trochę się załamałem, jak ją zobaczyłem. Tak wygląda. Piękna japońska brzytwa 5/8 cala. Z oksydą na szyjce, z oksydą na ogonie. Tak w Japonii robili brzytwy o szlifie zachodnim. Przy okazji zachęcam Was do odwiedzenia kanału Konstruktor Way, mojego przyjaciela Marcina. Też tworzy treści dotyczące tradycyjnego golenia. Odwiedzajcie. Warto propagować tradycyjne golenie w każdej postaci. Wiecie co? Ja sobie tego, najpierw będzie dezynfekcja takim klubmelem. Podobny zapach jest taki też ciepły, jak i ten zapach tego abatę. Oś, to musiało się zawsze mi tak polać. Trochę alkoholu. O, głowę też należałoby nawilżyć. Ale wiecie co, ja sobie po goleniu jeszcze użyję tej pianki z mydła, żeby mi zadziałała jako balsam. Szafran, niech szafran tą skórę pielęgnuje. Zobaczcie. Żeby nie przedłużać, jeszcze zobaczymy, co to zostało z tej próbki mydła w tyglu. To jest szeroki knot, 26 mm, to on tutaj jest dobrze nawilżona piana. On tutaj jest w stanie pochłonąć dużą ilość piany.
Takie coś. Bardzo dobra piana, jeszcze dużo zostało na co najmniej jedno przejście. No, umyję sobie ręce. Tymczasem zapraszam Was również, odwiedzajcie Bałszczapel. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jak już wspomniałem, będzie ładna brzytwa. Więc temat na dzisiejszy dzień uważam za zamknięty. Jestem ogolony. Dziabnęła mnie po japońsku w sposób finezyjny. Nawet nie wiem kiedy. Katana. Tymczasem sayonara.